Poświęćcie proszę chwilę, by obejrzeć mój odcinek specjalny. Będzie krótki i treściwy. Warto, bo chodzi o naszą wolność. Zaczynamy. Zachęcany od dłuższego czasu przez znajomych postanowiłem rok temu założyć kanał na YouTubie. Pierwszy odcinek miał 20 000 wyświetleń. Wielu gratulowało świetnego startu i wróżyło dynamiczny rozwój kanału. Nad rozpoznawalnością mojego nazwiska pracuję od 3 dekad. Kojarzy się ono z analizami dotyczącymi polskiej polityki, a przede wszystkim z sondażami. Takich jak ja w mediach społecznościowych nie ma wielu. Zapotrzebowanie zaś na bliską mi tematykę jest niemałe, szczególnie w okresie przed- i powyborczym. Ku mojemu zaskoczeniu z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc mój kanał pozostał niemal w bezruchu. Nagrywałem kolejne odcinki, liczba subskrybentów rosła śladowo. Wyświetlenia moich materiałów były poza 2 wyjątkami na o wiele niższym poziomie niż na debiucie. Dodatkowo, tuż po emisji pierwszego odcinka podjąłem starania, by zmonetyzować kanał. Spełniałem wszystkie wymogi. Moje wnioski o monetyzację, a składałem ich wiele, były od razu odrzucane. Prosiłem o podanie przyczyny. Za każdym razem odpowiadał mi automat, że po przejrzeniu wniosku YouTube odmawia mi monetyzacji, kierując się wytycznymi społeczności. Społeczności? Niezła ściema. Mnóstwo włożonego wysiłku w rozwój kanału, który do dziś rozwijać się nie może, i brak efektów przy moim niemałym zaangażowaniu finansowym, wszystko to sprawiło, że zacząłem sobie i nie tylko sobie zadawać pytania, co robię nie tak, że inne kanały rosną w siłę, a ja mam problemy. Tak jakby ktoś postanowił zniechęcić mnie do robienia tego, co robię, przy użyciu Shadowbana. Udowodnić, że nie mam nic ciekawego do powiedzenia. Tak jakbym miał się komuś narazić tym, co na moim kanale mówię, bądź mogę powiedzieć. No i przyszedł dzień, kiedy zupełnie przypadkowo od znajomego do znajomego natknąłem się na osobę, która specjalizuje się w badaniu różnych form cenzury w mediach społecznościowych. Opowiedziałem o moich zmaganiach z YouTube'em. To, co się dowiedziałem o światowym gigancie YouTubie z grupy Alphabet, mnie zszokowało. Co prawda wielokrotnie w przeszłości spotykałem się z opiniami, że YouTube stosuje formę ukrytej cenzury, szczególnie w okresach przedwyborczych, tnąc zasięgi kanałów o profilu konserwatywnym. Ale nie sądziłem, że skala ingerowania w treści może być aż tak ogromna. A metody? Iście ze świata opisanego przez George'a Orwella. A skoro tak, to nie przedłużając, mam kilka pytań do Was, YouTube'a. Właśnie w takiej formie, bo komunikacja z Waszą firmą inna niż przez automat jest niemożliwa. Po pierwsze, czy prawdą jest, że stosujecie nieskodyfikowaną, czyli nigdzie nie opisaną w oficjalnych dokumentach spółki, a dostępną dla wybranych podmiotów usługę polegającą na manipulacji statystyką wybranych kanałów, stosując wobec nich Shadowbana, za co otrzymujecie od tychże podmiotów wynagrodzenie pieniężne? Po drugie, czy prawdą jest, że wybrane podmioty wskazują w ramach Waszej nieskodyfikowanej usługi dla wybranych kanałów objętych Shadowbanem poziom, powyżej którego odcinek w oficjalnie dostępnych statystykach nie może mieć więcej oficjalnych wyświetleń, a kanał więcej zapisujących się na oficjalną listę subskrybentów? Po trzecie, czy prawdą jest, że stosujecie podwójną statystykę? Jedną zafałszowaną, dostępną dla ogółu na skutek Shadowbana, drugą pokazującą realne odtworzenia materiałów i liczbę subskrybentów dla kanałów objętych Shadowbanem, która to lista jest do dyspozycji wyłącznie wybranych osób zarządzających Waszą firmą. Po czwarte, czy prawdą jest, że od lat
Ocenę treści, w tym w segmencie polityka na polskim YouTubie, realizujecie w ścisłej współpracy z niektórymi fundacjami państwa położonego na zachód od Polski, którego nazwy podać nie mogę, bo wasze algorytmy od razu przytną zasięgi tego materiału. A tym samym, czy wasza firma nie ingeruje pośrednio poprzez swoje działania w okresie, tak jak teraz, kampanijnym w polskie wybory? Po piąte, czy prawdą jest, że shadowbany dla wybranych kanałów były i są wciąż finansowane, o czym mielibyście wiedzieć, z funduszy m.in. USAID, funduszy europejskich czy funduszy pewnego bardzo znanego filantropa, którego nazwiska też podać nie mogę, bo wasze algorytmy od razu przytną zasięgi tego materiału. Funduszy oficjalnie wspierających demokrację, praworządność czy pluralizm medialny, a de facto zajmujących się ograniczeniem, a wręcz eliminowaniem treści innych niż progresywne. Jeśli prawdą jest to, co padło w formie zadanych wam przeze mnie pytań, to oznacza, że wasza aktywność w tej materii powinna być chyba przedmiotem zainteresowania ze strony mediów. I mam nadzieję, że tak się też stanie. A gdyby ułamek z tego, co opisałem wyżej, miałby być prawdą, to kolejnym krokiem powinna być specjalnie powołana komisja w Kongresie USA. Jej zadaniem byłoby zbadanie nielegalnych procedur, które mielibyście stosować do tej pory, godzących ewidentnie w wolność słowa. Pokłosiem tego powinno być wyciągnięcie konsekwencji wobec osób winnych, a także rekompensata za szkody wyrządzone autorom kanałów, na które mielibyście nałożyć we współpracy z różnymi organizacjami cenzorskimi shadowbany. Co stoi w sprzeczności z wolnością mediów, dbałością o pluralizm medialny, będących przecież fundamentem państwa demokratycznego. Wolność słowa, wolność wypowiedzi jest jednym z fundamentów amerykańskiej konstytucji. Czy YouTube'owi jako firmie amerykańskiej jest to wiadome?